Sukces filmu Pan Tadeusz dał mi do zrozumienia, że istnieje widownia w kinie dla polskiego filmu, ale nie dla każdego. I że być może moja rola jest, jak to już kilkakrotnie wcześniej się zdarzało, kiedy przenosiłem na ekran arcydzieła polskiej literatury, tak jak Wesele, tak jak Ziemia obiecana, że może i tym razem moja rola polega na tym właśnie, żeby być adaptatorem wielkiej narodowej literatury, że na to w jakiś sposób oczekuje widownia, no bo takich filmów nikt nie zrobi, jeżeli my ich sami nie zrobimy. No i po filmie Pan Tadeusz przeniosłem na ekran najbardziej znaną polską komedię, napisano zresztą w tym samym roku, w którym Mickiewicz pisał Pana Tadeusza w 842 pod tytułem Zemsta, autorem Aleksander Hrabia-Fredro. I nagle, robiąc ten film, poczułem się jak stary klasyk. Ale wtedy przypomniałem sobie, że jak przyjechałem do Belgradu po raz pierwszy po filmie Popiół i Diament, miałem 31 lat, jakoś tak bardzo szybko moi przyjaciele, serbscy aktorzy i moi przyjaciele, którzy pracowali ze mną nad filmem Sybirska Ledy Macbeth, zaczęli mówić: o, mówi, przyjechał stary klasyk. Więc już wtedy byłem starym klasykiem, a teraz zdałem sobie sprawę, że może to jest w jakiś sposób moje przeznaczenie, żeby na końcu długiego życia i tylu filmów zrobić filmy, które tą widownię przybliżają, tą widownię trochę jej wystraszoną i zagubioną też i tym, że mamy się przyłączyć do Europy, z czym my się mamy przyłączyć do Europy, jak to będzie, kim my jesteśmy, jak się nazywamy. Myślę, że to też budzi w tej widowni dorosłej, bo przecież jeżeli się pojawia taka widownia jak na Panu Tadeuszu 6 milionów ludzi, to już nie jest widownia młodzieżowa pomiędzy 15 i 25 rokiem życia. Żeby osiągnąć taką widownię, muszą wyjść z domu ci, którzy nie oglądają żadnych innych filmów. Muszą zrzucić, że tak powiem, ranne pantofle, ubrać buty, kupić bilet, przyjść do kina. Kiedy oni przyjdą do kina? No jeżeli jest jakiś film, który im coś mówi. Myślę, że takim filmem też okazała się być Zemsta. A Zemsta ma jeszcze jedną wielką zaletę. Mianowicie pokazuje polskie charaktery lepiej niż jakikolwiek inny literacki utwór w Polsce. Bo pokazuje całą tą taką zapiekłość, kłótliwość, niemożność pogodzenia się, taką bezinteresowną nienawiść. To jest bardzo charakterystyczne dla polskiego charakteru. I to jest właśnie zawarte w Zemście i aktorzy zawsze kochają grać tą sztukę na scenie i wyrywają sobie te role.